Paryżu moje wiersze nigdy prawie, wyszły 2 tomy w tłumaczeniu francuskim, ale to, co ja piszę, to, co piszą w ogóle poeci polscy, czy nie tylko polscy, w ogóle poeci, większość poetów europejskich, poeci amerykańskich, to dla Francuzów to nie jest poezja, bo oni mają inny jakby model estetyczny poezji, który jest wywiedziony od Mallarmé, czyli od poezji hermetycznej, czystej, gdzie w żadnym wypadku nie odbija się polityka, nie odbija się historia. Jest taka anegdota, która to bardzo dobrze ilustruje, mianowicie Maja zaczęła tłumaczyć moje wiersze na francuski, bo doskonale mówi po francusku, ale potrzebowała Francuza, który by jakby skontrolował, czy takiego native speakera, jakby tak potocznie powiedzieć. No i kiedyś przypadkowo spotkaliśmy poetę, który powiedział: okej, no to niech mi pani da parę tych tłumaczeń, to ja rzucę okiem i zobaczę, czy możemy współpracować. I się spotkamy po tygodniu. No i po tygodniu rzeczywiście doszło do spotkania i ten Francuz powiedział: wie pani, bardzo mi przykład, te wiersze mi się w ogóle nie podobają. W nich są rzeczy skandaliczne. Na przykład tam był taki wiersz, który się nazywa Schopenhauer płacze. I w pierwszej linijce tego wiersza są daty życia Schopenhauera. Ja myślę, że to jest w ogóle niedopuszczalne, żeby daty znalazły się w wierszu. Bo poezja jest nieśmiertelna i wieczna, a czas nie wchodzi do poezji. Poezja jest właśnie takim antidotum na czas i że wprowadzenie dat do wiersza niszczy ten wiersz i że on odmawia współpracy. I to było zabawne, to nie była żadna tragedia, ale to mi pokazało, że jestem w kraju, w którym moje wiersze raczej nie będą doceniane. Ale o dziwo nie psuło mi to humoru właśnie, były te pierwsze, znaczy wciąż jesteśmy w tych pierwszych latach paryskich, wciąż jestem, wciąż dużo pracuję, dużo spaceruję, ale zaczyna się pojawiać prozaiczny problem, z czego żyć, dlatego że jednak moje wiersze nie przynosiły najmniejszych dochodów. Przez jakiś czas było tak, przetłumaczyłem kilka książek z francuskiego na polski dla wydawnictwa Polonia Book, które istniało wtedy w Londynie, które dość przyzwoicie płaciło za tłumaczenia. Przetłumaczyłem 3 książki. Rozmowę z Aaronem, widz i uczestnik, powieść Władimira Wołkowa i zapomniałem jej tytuł. I tom dzienników Eliadego. Wszystko z francuskiego. No ale to były jakieś takie krótkotrwałe rozwiązania, ale nie permanentne. Ale jednocześnie właściwie zdarzył się cud i tom moich wierszy w tłumaczeniu angielskim ukazał się właściwie w najlepszym amerykańskim wydawnictwie, wziął się stąd, że Józef Brodski, jemu się spodobały Brodski czytał po polsku bardzo dobrze, nie chciał już mówić, bo popełniał błędy, ale czytał dobrze i on polecił mnie swojemu wydawcy nowojorskiemu, który rzeczywiście po roku czy 1,5 roku wydał tom, który został bardzo dobrze przyjęty w Stanach.